Fundacji Krzyżowa dużo uwagi poświęcamy edukacji artystycznej i nauczaniu twórczości. Jesteśmy również zdania, że żeby zacząć robić coś w sztuce i rękodziele, nie potrzebujemy jakichś specjalnych materiałów czy narzędzi, a możemy wykorzystać to, co znajdziemy rozejrzawszy się wokół siebie. W tej serii filmików pokażemy Wam, co można robić z tkaniną, która jest jednym z najstarszych wynalazków człowieka. Tkanina otacza nas wszędzie, dlatego też jest jednym z najbardziej dostępnych materiałów, z którym możemy eksperymentować. Czym jest tkanie? Tkanie, jak mówi nam to samo słowo, jest tworzeniem tkaniny. Żeby tkać, potrzebujemy mieć krosno. Nie jest to takie trudne, krosno możemy stworzyć ze wszystkiego. Wystarczy młotek, gwoździe oraz coś, w co te gwoździe możemy wbić. Również można wykorzystać krzesło i na przykład naciągnąć nitkę pomiędzy nogami tego krzesła. Mam już tutaj na tej mniejszej ramce wbite gwoździe z jednej strony i naprzeciwko. Potem potrzebuję wziąć nitkę, którą naciągnę i która będzie podstawą mojej tkaniny, mojego dywanika, makatki, którą stworzę. Bardzo ważne, podstawowe, sprawdzić, czy ta nitka, która będzie tą podstawą, się nie urwie. Dlatego bierzemy tą nitkę, którą wybraliśmy i najmocniej ciągniemy. Ta się urywa, więc raczej nam nie będzie pasowała. Ta akurat się nie rwie, więc idealnie nam pasuje. I zaczniemy. I teraz z całej siły ciągniemy to w dół, czyli naprzeciwko, na drugą stronę. Zaczepiamy za 2 gwoździe i idziemy z powrotem. I znowu to samo. Musimy stworzyć takie równoległe linie z tej nitki. Czasami można wiązać wokół jakiegoś gwoździa, żeby to się mocniej trzymało. Mocno naciągamy. Tkać możemy z różnych nitek, możemy używać pięknych włóczek, ale sugeruję spróbować z bardzo podstawowych rzeczy, które raczej każdy z nas ma w domu. Na przykład tutaj mam starą koszulkę z dziurą pod pachą, mam stare leginsy, wszystko to nam może się przydać. I tniemy to na dość cienkie paski, grubością tyle, 2-3 cm. Im dłuższy będzie pasek, tym wygodniej będzie nam tkać. I zaczniemy z tego, że te paski tak ponaciągamy. Wkładamy nasz pasek pod pierwszą nitkę, przekładamy nad drugą, pod trzecią, nad czwartą, pod piątą. I tak jedziemy dalej. Przeciągamy go, tak żeby tutaj na końcu był taki mały ogonek. I na zmianę nad, pod idziemy do samego końca. Skończyliśmy. Widzimy, że nasz pasek jest nad ostatnią nitką. Drugi rząd będziemy zaczynać dokładnie odwrotnie niż się skończył pierwszy. Czyli jak widzimy, że nasz pasek jest nad pierwszą nitką, musimy go włożyć pod pierwszą nitką. I idziemy tak do samego końca drugiego rządu. I zaczynamy tak samo, totalnie odwrotnie, jak był zrobiony poprzedni rząd. Czyli tutaj czarny pasek na ostatnim rzędzie był na górze, więc fioletowy wkładamy pod. Polecam zostawić trochę miejsca na dole, nie dociskać do samego dołu, a tak palcami z 2 stron właśnie ścisnąć, żeby to było szczelne.
Warto zawsze się zastanowić, czy faktycznie ta rzecz już się nadaje do pocięcia, czy jeszcze może komuś się przydać. Możemy zorganizować ze swoimi znajomymi wymianę ubrań, które są jeszcze dobre, a je już nie nosimy. Albo oddać do jakiegoś miejsca, gdzie właśnie zajmują się przekazywaniem odzieży. Dalej będziemy ściągać to z ramki. Bierzemy 2 nitki. Najpierw odcinamy nożyczkami te 2 nitki i między sobą zawiązujemy. No i kolejne 2. I oto w zaledwie kilka minut stworzyłam podstawkę pod gorącą herbatę.